No, ja dlatego unikam właściwie jakiejś takiej samooceny moich utworów. Oczywiście mam tutaj pewne preferencje, niektóre lubię bardziej, niektóre mniej. Natomiast no raczej, nie wiem, może to zostać uznane za... no wszystko jedno za co. Ale jeśli to, co napisałem, jakoś żyje, tak jak powiedziałem, jeśli ktoś chce to grać, ktoś chce tego słuchać, no to jest dla mnie właściwie największy jakiś powód do tego, że mogę powiedzieć, że czuję się samospełniony. Natomiast ja tych utworów napisałem stosunkowo niewiele w stosunku do ilości utworów różnych kompozytorów. Już nie mówię o kompozytorach dawnych, którzy w ogóle teraz można powiedzieć, że jest era w ogóle leniuchów, jak się to porówna z ilością utworów, które dawniej pisano, jak słucham czasem właśnie w dwójce tam kalendarza o kimś tam, że Kwant napisał, nie wiem, 300 koncertów fletowych, to już myślę sobie, Boże, człowiek przez całe życie jeden koncert fletowy jakoś tam wymęczy. Ale wiem, że z tych utworów, które mam taką swoją jakąś listę, nie listę, ale nawet takie troszkę sportowa taka kategoria. To mi w tej chwili właśnie przyszło do głowy, więc być może jest to głupie i nieprzemyślane. Ale że no mam takich złotych medalistów, srebrnych, brązowych, no i takich, którzy nie wyszli nawet z grupy. Poza tym zdaję sobie z tego sprawę, że ta nasza samoocena, ona jest o tyle ważna, żeby być jakby w porządku wobec siebie i w porządku wobec ludzi, wobec wykonawców, wobec słuchaczy, którym się tę swoją muzykę odważamy pokazywać. Czuję, że są utwory, które rzeczywiście napisałem z jakiejś tam wewnętrznej potrzeby, nie chcę mówić z natchnienia, bo to jest słowo już chyba nieaktualne. I są takie, które były no wymęczone. Po prostu pomyślałem sobie, że no długo nie piszę, no trzeba coś napisać. Tutaj zresztą się powołał na największy autorytet, mianowicie Witolda Lutosławskiego, który mówił o tej twórczości zastępczej. To znaczy, że nawet jak się nie ma jakiegoś pomysłu, który człowiek czuje, że musi to napisać, to dobrze jest dla zachowania sprawności ręki, cokolwiek, żeby jednak no, nie przestawać coś tam pisać. Natomiast są utwory, które jakby to powiedzieć, strasznie się boję, żeby nie wyjść na megalomana. Proszę mówić szczerze. Dlatego tak się jąkam, które uważam za dobre po prostu. To są zawsze utwory, które powstawały właściwie nie wiem jak. Nie potrafię przeanalizować, nie potrafię powiedzieć, no chciałem tutaj rozwiązać jakiś problem i tak dalej. Tylko takie utwory, które jakby się same napisały. Ja do dziś dnia nie wiem właściwie, co tu się stało, dlaczego powstał mój Krzesany. Nie potrafię zupełnie, że to było jakieś zadanie kompozytorskie, które ja sobie wyznaczyłem. No nagle coś mi tam przyszło do głowy, żeby napisać i ten utwór powstał i naprawdę nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Właściwie było to jakby bez udziału intelektu. No oczywiście trzeba było uważać, żeby instrumenty nie grały no, poniżej czy powyżej swojej skali, prawda? No na te takie no, przyziemne rzeczy, prawda? Ja chciałem za chwilę wrócić do Krzesanego, bo domyślam się, a właściwie mam głębokie przekonanie, że jest to główny kandydat do pana Złotego Medalu w tym własnym rankingu twórczości kompozytorskiej. Natomiast chciałem na chwilę pana zahaczyć o ten moment inspiracji, bo pan często mówi, że to są długie godziny leniuchowania, spędzone gdzieś w fotelu, kiedy się z przymkniętymi oczami, jak to się potocznie mówi, myśli o niebieskich migdałach. Czy to jest twórcy potrzebne? Ten spokój, ta cisza, to zaglądanie w głąb siebie? Nie, no ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jest niezbędne, no zwłaszcza w wypadku właśnie muzyki, że my jednak potrzebujemy jakiejś izolacji od świata zewnętrznego. Chociaż czasem ten świat zewnętrzny no, przynosi jakieś nawet korzyści, czy nawet pomysły. No, ja pamiętam, że taki mój utwór z okresu tego takiego, no nazwałbym go minimalistyczny, tam, czyli gdzieś początek lat 70., taki mój utwór Upstairs, Downstairs. Pamiętam, że on właściwie, jego pomysł powstał, jak gdzieś tam
wyszedłem na spacer z naszego domu niedaleko parku i taka była cisza, jeszcze wtedy było mało samochodów i upał był taki jak dzisiaj. Czyli było właśnie tych 30 parę stopni i była ta cisza i tylko było słychać taki dźwięk właśnie drutów telegraficznych czy telefonicznych, nie wiem, nie znam się na technice. Takie coś tak świszczało w powietrzu. I to właściwie wtedy przyszedł mi ten pomysł, żeby napisać utwór kilkunastominutowy, właśnie w którym jest ten stale powtarzający się dźwięk. No, w wypadku tego utworu no, to był chór taki. Myślałem właśnie, wyobrażałem sobie, że to chór chłopięcy. No i który ten dźwięk obrasta tam od czasu do czasu jakimiś wydarzeniami innymi. No ale to taki wyjątkowy właśnie. Jak tam z przyrodą? No w zasadzie wydaje się, że no przyroda jest takim jakimś no czymś, co przynosi nam pomysły, co nas pobudza, ale nie jestem pewien. Te druty telegraficzne to jest właściwie jedyny taki przykład. A wie pan, no mógłbym, ale to wszystko po fakcie. Po fakcie mógłbym mówić, że nie wiem, że te fragmenty krzesany to jest powiedzmy lawina kamienna, a to jest tam burza, a to jest wspinanie się, a to jest schodzenie, tak dalej. Ale to tak nie było. To tak nie było. Myślę, że jeśli ten krzesany powstał, to z jakiejś takiej mojej, no coś tak jakbym o czymś bliskim, nie wiem, no kapela góralska, czyli no to z tego się w końcu wzięło, że tam u Mierczyńskiego ostatnim właśnie taki, zresztą nie krzesany, tylko to jest Bujnicki, tak. Ja to nazwałem krzesanym, bo i to się potem jakoś trochę sprawdziło. Pamiętam jak Kręc, który był pierwszym wykonawcą tego utworu, mówił do muzyków: krzesać do smyczków. Jan Kręcy powiedział jeszcze inne słowa bardzo znaczące w kontekście krzesanego. Świeże powietrze wpuszczone do zatęchłego pokoju muzyki polskiej. Tak ocenił ten utwór. No wie pan, ja nie mogę tego potwierdzić. A w Paryżu pisali... Potwierdzam i nie zaprzeczam. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, tak. A w Paryżu pisali o krzesanym Manifestacja Wolności. Ja myślę, że tak, że to chyba jest to, bo w końcu, no dlaczego my tak kochamy góry, czy ktoś inny kocha morze, no że tam się czujemy wolni. Że czujemy się właśnie wolni, no. Ja pamiętam taki 1 maja w Zakopanem spędzony, kiedy ze świętej pamięci Guciem Blochem wybraliśmy się na Gąsienicową i potem z Gąsienicowej nad Czarny Staw. I pamiętam, siedzieliśmy tam w zupełnej ciszy górskiej, absolutnej. A tam gdzieś na dole z czerwonymi sztandarami, prawda? Maszerowali. Święto 1 maja maszerowało. Ja myślę, że to jest taka właściwie kwintesencja naszej miłości do gór, naszej miłości właśnie do przyrody, do jakiegoś odcięcia się od tego, co się dzieje tu na dole, od tych różnych przykrych, czasem paskudnych rzeczy. Czyli góry są dla pana takim matecznikiem, takimi pieleszami, gdzie nic złego nie może spotkać? Nie, no zresztą to się widzi dosłownie idąc, powiedzmy, najpierw idąc pieszo na Gąsienicową i im idzie się wyżej. Ci ludzie stają się lepsi. To nie jest to, że się spotyka przypadkowo ludzi, którzy nagle są serdeczni, wspaniali. Ja myślę, że oni się zmieniają właśnie wychodząc z tej powłoki ziemskiej, zrzucają z siebie jakiś płaszcz rzeczy przyziemnych, rzeczy niemiłych, rzeczy brzydkich. I nagle wszyscy się tam stają lepsi. Tam to pozdrawianie się wzajemnie górskie, ta rozmowa, nie wiem, 18-letniego chłopaka z 70-letnim weteranem górskim, to braterstwo, ta jedność, to się czuje już nawet w schronisku, tam kiedy tam się przed wyjściem dalej w góry, tam się stoi w kolejce do kefiru, wtedy pamiętam. Najchętniej. Nie, no góry, no to jest banał, no góry to jest wolność. Tam już nie pomoże poparcie Komitetu Centralnego,
Bo jest się samemu. Jest się samemu w obliczu Stwórcy i w obliczu natury właśnie, to bardzo ważne. Chciałem troszeczkę wrócić do tej inspiracji, bo pan nagabywany przez Leszka Polonego w takiej książce Rozmowy z Wojciechem Killerem, ona 15 lat temu się ukazała. Tak. Pan, mówiąc o inspiracji w muzyce, ciągle wracał do techniki, czy do technologii, czy do warsztatu kompozytorskiego. To jest dla pana bardzo ważne. Ja tak to przynajmniej odebrałem. Wie pan, ja to bym, nie wiem, czy można użyć, ja bym to odwołał. Tak? Im jestem starszy, im bardziej się starzeję, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że nie to, że to są sprawy drugorzędne. Oczywiście tak jak już wspomniałem, że no, trzeba uważać, że się trzymać skali i tak dalej, nie żądać rzeczy nienaturalnych, niemożliwych do wykonania. Ja nie wiem, ja myślę, że te moje pierwsze utwory, one były jakby bardziej, no nie chcę powiedzieć skomplikowane, bo to w porównaniu z muzyką dawną, z muzyką baroku, z Bachem, nie wiem. To są śmieszne te nasze komplikacje po prostu to w porównaniu z twórczością wielkich polifonistów. Że te pierwsze utwory, one były jakieś bardziej, no może nie skomplikowane, no ale takie troszkę akademickie. Natomiast im dłużej żyję, tym mi się wydaje, że im prościej, to chyba wszyscy to mają, też tak myślę. Może się mylę, że to nie jest doskonalenie rzemiosła, tylko to jest właśnie wyzbywanie się rzemiosła na rzecz czegoś naturalnego, prostego. Nawet mi się wydaje, że dobrze jest być trochę, no może to zabrzmi źle, trochę amatorem, to znaczy trochę takim Nikiforem być muzycznym. Że to jest jakaś większa szansa, że powstanie coś naturalnego, co nie jest właśnie przez zamiary takie czysto techniczne, no na przykład, no nie wiem, napisanie fugi poczwórnej czy coś takiego. A może to jest po prostu wyzwolenie się i wychodzenie poza to rzemiosło, może ono już wtedy jest tak łatwo osiągalne w wieku dojrzałym dla twórcy, że przestaje bawić żonglerka technologiczna, nie wiem, na przykład skalami, albo rytmami, albo modi jakimiś. Ja myślę, że to znowu się odwołuje do tego, że jednak tutaj sędzią są wykonawcy oczywiście w pierwszym rzędzie, no a potem słuchacze i że może się czuje, że rzeczywiście się do nich jakoś bardziej dociera językiem prostym, językiem nieskomplikowanym, co zresztą jest o wiele trudniejsze czasem. Ja pamiętam takie co dawno, kilkadziesiąt lat temu, coś rozmawialiśmy z Henrykiem Mikołajem Góreckim i on mówi, cholera, mówi, nie wiem, już polewam głowę wodą, nie wiem, czy to można powtórzyć 32 razy, czy 41 razy. To się komuś może wydawać, że pan dziwne dość, ale ta muzyka tak zwana prosta, ona nakłada niesamowite obowiązki, żeby nie przekraczać tej granicy. W tej chwili już mówię o tym, co jak mi się wydaje, jest największą zdobyczą. To chyba gdzieś też czyjeś taką opinię usłyszałem, no powiedzmy drugiej połowy XX wieku. To jest ta, powiedzmy, repetycyjność, która moim zdaniem się wywodzi gdzieś tam od Różańca, od Koronki, od psalmów takich niektórych, jak mój ukochany psalm 136, to powtarzany nieustannie. Zresztą nie mogę zrealizować tego psalmu do dziś. Napisałem już 2 utworki chóralne, krótkie. A teraz chciałbym napisać do całego psalmu 136. No więc tego typu w innych kulturach to będzie jakiś tam młynek modlitewny i tak dalej. To jest coś takiego jakby religijne. Jakby ta repetycyjność nasza, polska, ma ten podtekst religijny. Czyli poszukiwanie czegoś, co by potrafiło wprowadzić w trans i jednocześnie wyzwalało od świata i wtedy można dostąpić zupełnie innego stanu bytowania. Tak. No to jest też, to ktoś z krytyków zauważył, że to nawet prowadzi do pewnych nieporozumień, że to była mowa o, no nie jestem tu odosobniony, o jednym z największych arcydzieł XX wieku, to znaczy o III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, że to jest odbierane, u nas to jest odbierane właśnie jako muzyczny odpowiednik, nie wiem, Różańca, Koronki, psalmu.
Natomiast na Zachodzie jest to odbierane jako taka muzyka, przy której się siedzi na skrzyżowanych nogach, paląc jointa i kontemplując, że to jest taka troszkę muzyka właśnie kontemplacyjna w sensie, nie wiem, buddyjskim czy coś takiego, że no nie mówiąc już o tekstach trzeciej symfonii, które mogą być właściwie niezrozumiałe na Zachodzie. Przypomniała mi się taka pana refleksja na temat w ogóle historii kultury muzycznej Europy, że właściwie pan uważa, że to jest pewien rodzaj regresu, że to co najważniejsze to stało się na samym początku, że to był chorał gregoriański. No. Ja wiem, że to tak nie może być, ale tak mi się wydaje, że tak jest. Natomiast my tutaj żyjący na ziemi, bo tamta muzyka, ona gdzieś tam przyszła, ten chorał gregoriański przyszedł gdzieś tam właśnie z kosmosu. To tam krążyło między planetami. Natomiast tu na ziemi, no musi być to jakoś ubrane w jakieś zwerbalizowane, szaty. Prawda? No i to po prostu no, gdyby w dalszym ciągu świat nasz zatrzymał się wtedy, w tych powiedzmy V, VI wieku, IX, gdyby się na tym poziomie cywilizacyjnym zatrzymał, no to prawdopodobnie mielibyśmy taką samą muzykę. Natomiast no, wszystko idzie do przodu, technika jedzie do przodu, cywilizacja jedzie do przodu, no i razem z tym ta muzyka się no, przybiera coraz bardziej w jakieś nowe szaty. No często tak właśnie fenomenalne zupełnie, bo z kolei te komplikacje Bacha, jeszcze to wszystko, co u Bacha można odczytać, kiedy się tam symbole pewne zna i tak dalej, no jest to takie bogactwo niesamowite, no które też sięga właściwie kosmosu, także ten Bach też tam gdzieś już krąży między planetami. Ale i nie tylko Bach, ale też z kolei przy Bachu no skromniutki właściwie i rzemieślniczo no, mało interesujący, jak się go z Bachem porówna, no Wolfgang Amadeusz, prawda? No, z kolei to tam znowu mi się przypomina takie dobrze, troszkę tutaj się pochwalę, ale wspólnie z kolegą się pochwalę. Po pierwszym wykonaniu mojej orawy w sali BWA w Zakopanem, wtedy był też w programie koncert klawesynowy Góreckiego, no i potem spotkaliśmy się u Bachledów, też osobny rozdział, jakby śmierć tego z dawnego Zakopanego. Spotkaliśmy się u Bachledów, no i świętej pamięci poeta Tomek Gluziński, nasz przyjaciel, mówi, no słuchajcie, mówi, będziecie się smażyć w piekle. Że to niby takie jest wspaniałe. I ja powiedziałem wtedy tak, no wiesz, ale powiedziesz się, że Bach będzie jeszcze niżej w piekle. A Górecki mówi, nie, Mozart najniżej. Także tutaj to jest takie między tymi dwoma. No jeszcze oczywiście jest Beethoven, to jest ta Święta Trójca jakoś się tak potwierdza, że właściwie tam nie ma do czego, to nie ma takiego, ktoś mi powiedział właśnie w Niemczech po wykonaniu mojego Exodusu, że ten utwór ma takie Angriffsflächen, takie powierzchnie łatwe do atakowania. No najłatwiejsza jest ta, że to jest Bolero Ravela. Kiedyś pan powiedział, że Bolero Ravela to by pan naprawdę ze sobą zabrał na Bezludną Wyspę jako jedyny utwór, który mógłby pan wziąć. To też się trochę zmieniło, wie pan, bo jednak gdybym miał do wyboru albo Bolero, albo La Valse, to bym jednak wybrał La Valse. Jednak La Valse. Jednak bym wybrał La Valse, bo to jest, zwłaszcza, że niedawno, właśnie kilka razy w dwójce usłyszałem zupełnie fenomenalne nagranie tego przez orkiestrę w Seulu, dyrygowana przez dyrygenta o nazwisku, którego nie zapamiętałem i pewno nigdy nie zapamiętam. No zupełnie niewiarygodne. Co to znaczy wykonawca? Co to znaczy wykonawca? Zupełnie nieprawdopodobna zmysłowość, taka no... Nie chciałbym tego w mocnych słowach opisywać, ale to jest naturalne z ludzkim ciałem, z ludzkim oddechem, z ludzkimi gestami. To jest życie dopiero tego. To ono żyje w sposób taki mniej przenośny, tylko taki oczywisty. To jest dosłownie jak czasem się widzi takie programy medyczne, że tam coś pulsuje, powiedzmy, jakieś tam pod jakąś aparaturą. To takie było to fenomenalne wykonanie. Także tu raczej dla was.
W naszych czasach, jak się patrzy na to, to oczywiście La Valse jest synonimem takiego świata, który już dawno odszedł i zginął gdzieś, niestety. Ale może to jest taka właśnie kolej rzeczy tego wszystkiego. Czy to nie jest tak, że profesor Wojtowicz pana zaraził miłością do takiej muzyki właśnie, że pan się nie stał wagnerystą, jak to pan podkreśla? Tak, na pewno tak. Na pewno tak. Ja dość późno jakoś przekonałem się do muzyki XIX-wiecznej, szczerze mówiąc. No nie mówię, Chopin to jest XIX wiek. Tak. No, Chopin tak. No nie, ale to taki Mozart w XIX wieku, powiedzmy. Tak to nazwijmy. Natomiast rzeczywiście, że chyba to miał ogromny na mnie wpływ Wojtowicz właśnie. Ten Mozart, Debussy, Ravel. A gdyby pan miał powspominać trochę, jak ta sytuacja wyglądała w tych pierwszych latach powojennych właśnie, wtedy kiedy pan się uczył, kiedy pan odkrywał muzyczny świat dla siebie właściwie? To są głównie te moje lata rzeszowskie, tam te 3 lata spędzane w Rzeszowie, gdzie trafiłem na wspaniałego profesora, na świetne środowisko takie, Adam Harasiewicz. Czyli już ta muzyka zaczynała mieć jakąś rolę w moim życiu. Oczywiście nigdy nie przypuszczałem, że to będzie mój zawód, że będą mi coś płacić za to, że będę w stanie wyżyć z czegoś takiego. No ale tam jedno takie, że ja tam poznałem 3 utwory, bo że nie było nut oczywiście wtedy. Był tam rocznik muzyki Glińskiego. Tam był zamieszczony Mazurek Szymanowskiego. To jest pierwszy chyba, ten taki najbardziej popularny. No i od razu fascynacja tym. Co jeszcze dostałem do grania? Arabeski Debussy'ego, czyli Drugi Świat. No i Taniec ognia Defai. Czyli to właściwie to jest to wszystko. Można powiedzieć, że tam się edukacja moja skończyła. Dlatego, że z jednej strony to, z czego potem powstały, nie wiem, Krzesany, Orawa, Siwa Mgła, Ricordanza, stanie jeszcze pewno. No i impresjoniści, czyli chociażby Exodus, prawda. Z tym Exodusem to zresztą ja zawsze się tym tłumaczę. Zresztą to może w rozmowie naszej panu mówiłem poprzednio, że po pierwszym wykonaniu na Starym Mieście, tam, znaczy nie w wykonaniu na Starym Mieście, tylko w klubie na Starym Mieście, że właśnie, że to jest bolero Ravela. Ja mówię, to jest podpisane, tam jest przy słowach Alleluja jest użyty rytm bolera. Poza tym pozwoliłem sobie na, niezależnie od tego, że jest to inny utwór, króciutki motyw, który się powtarza wiele razy, ten niesłychanie długi motyw, o którego, jak mówił Mycielski w rozmowie z nim, Ravel mu, że komponował wiele dni czy tygodni komponował ten temat właśnie bolera. No więc, że ja się ośmieliłem dlatego, że ktoś troszeczkę większy ode mnie sobie na to pozwolił, mianowicie Szostakowicz w swojej 7. symfonii. Tam nawet jest to jeszcze wyraźniej, dlatego że jest ten werbel i zamiast dużego fletu jest flet piccolo. Czyli to jest ta różnica. Oczywiście potem też się to całkowicie inaczej rozwija, pojawiają się jakby kontrapunkty dodatkowe. W gruncie rzeczy bolero Ravela jest bardzo ascetyczny. To się trzyma żadnych tam właśnie kontrapunkcików, motywików jakichś dodatkowych. To idzie wyłącznie, to jest jak skała zupełnie. Czy czasem pozwalam sobie myśleć, że czy rzeczywiście to jest w bolerze, czy teraz obój, czy teraz esklarny, czy gdyby to było troszkę inaczej, to by coś rozwaliło tą konstrukcję. Pamiętam, co mówił właśnie o bolerze Browickiej, że to jest taki utwór, że tam nie ma gdzie żyletki włożyć. To jest tak pomyślane i myślę, że ten minimalizm też troszkę zawdzięcza bolerze. Oczywiście to jest zupełnie coś innego. Bolero Ravela, właściwie to jest jakby najczystsza muzyka, bo nawet jak tej największej słuchamy, to się nam jednak kojarzy z Bogiem, z kosmosem, z życiem, z miłością. Bolero, tam nie ma śladu tego, tam nie ma śladu jakichś pozamuzycznych kontekstów. To jest to absolutnie czysta muzyka. A jednocześnie,
popularność tego jest niewiarygodna. Gigantyczna oczywiście. Niewiarygodna zupełnie. To chyba najpopularniejszy utwór w ogóle. No każdy zna bolero. To prawda, to prawda. Także no w skrócie ten jeszcze wracam do tego Rzeszowa. Mazurek Szymanowskiego, arabeska Debussy'ego, Taniec ognia Defai z kolei, no to jest ta taka, no przepraszam, że ja to mówię, no pewna taka żywiołowość ludyczność mojej muzyki ludycznej, którą ja prawdopodobnie nadrabiam, jak zresztą wielu innych piszących taką muzykę, nadrabiam własną taką ślamazarność życiową i właśnie brak może tej jakiejś takiej siły straszliwie, że ja się wyżywam po prostu w muzyce. Tak jak nie zawsze w życiu. Czy u artystów jest tak, że życie idzie własnym nurtem, a sztuka własnym? Nie jest to możliwe do rozgraniczenia. No chyba nie. No jednak znamy wspaniałych różnych artystów, a w życiu świntuchów w ogóle. I często nawet rzezimieszków, tak jak w wypadku Françoisa Villona na przykład, prawda? Cudowne, prawda? Liryki gdzieś, gdzie są niegdysiejsze śniegi, prawda? Où sont les neiges d'antan, a tutaj takie życie, nie wiem, Caravaggio, no różne, to takie, ale w życiu też, nie wiem, nie, to już to za blisko, już chciałem takie pewne postaci z XIX wieku, a nawet XX, czy z przełomu XIX i XX, prawda, że coś tam dedykowane Bogu, a w gruncie rzeczy w życiu to nie bardzo. Jak się rozglądam tak właśnie po naszym środowisku, po moich kolegach, to raczej tu jest na ogół jedno. I że to są na ogół przyzwoici ludzie, którzy mają... No nie, tu chciałem się dać szczegóły, przepraszam. Ale że to raczej są żywot człowieka poczciwego. Tak mi się wydaje. Pewnie w potocznym takim postrzeganiu artyści zupełnie wyglądają inaczej niż w rzeczywistości funkcjonują, bo do pracy twórczej potrzebna jest duża doza samodyscypliny. Pracuje się samemu i nie można pozwolić sobie na trwonienie czasu, prawda? W sensie tego, kiedy się już siedzi i pracuje. Ja nie mówię o szukaniu inspiracji. Ale to nie jest tak, że to są birbanci i utracjusze w przeważającej mierze, o tak to ujmijmy. No Ewan, tutaj pan zahaczył o problem taki, krótko mówiąc, problem alkoholowy. No ten to bywa częściej, czasem się naprawdę bardzo, też to w naszym środowisku się wydarzało, że bardzo to się dramatycznie kończyło. Sam miałem taki okres w życiu, już zapomniałem jak to jest, bo to było coś 40 parę lat temu. Ostatni kieliszek wódki w życiu wypiłem. I teraz muszę bardzo uważać, żeby nie kupić tych takich wiśnie są w likierze, czy coś takiego. Przez pomyłkę, jak zjem taką wiśnię, to jestem uróżnięty natychmiast. A to spotkało mnie, nie wiem, bo ja to lubię cytować, wie pan, a może nikomu nie mówiłem, że to się znowu zazębia z najbardziej wstydliwym okresem mojego życia, to znaczy z okresem fascynacji korridą. Nie mogę tego zupełnie zrozumieć, jak to było, że mnie ta korrida tak zafascynowała za pierwszym pobytem w Hiszpanii. Oczywiście, że ona nie poszła natomiast ja potem wyjechałem sam na 3 tygodnie do Hiszpanii, ponieważ normalnie korrida się odbywa w niedzielę o 5:00 po południu. Jest taki wiersz Garci Rorki na śmierć Toreadora. A w okolicy Świętego Izydora przez 3 tygodnie są codziennie korridy w Madrycie. Chyba w innych miastach też. No ja pojechałem na tego Świętego Izydora i byłem na 20 korridach codziennie. Ja miałem bardzo mało pieniędzy, więc w gruncie rzeczy upały były jeszcze gorsze niż nasze w tej chwili. Wylegiwałem się w hotelu, słuchałem radia, w hotelu skromniusieńkim zresztą. No tylko, bo wszystkie pieniądze szły na to, żeby mieć bilety w tej sferze słońca, bo tam są 3 jest. Sombra i Sol. No Sol oczywiście najtańsze, bo w słońcu się siedzi. Sombra i Sol, no to tak pół na pół, a Sombra, cała korrida w cieniu. Nie mogę tego do dziś zrozumieć.
Może dlatego, że jeszcze nie było kotów w domu. Potem zrozumiałem, że w gruncie rzeczy ten byk, który jest potworem ważącym tam 500-600 kilo, prawda, ma straszliwą siłę, rogi, że on wobec człowieka jest równie bezbronny jak ten kiciuś maleńki, który nam się na kolanach wygrzewa, że on jest po prostu bezbronny. Oczywiście one są ogłupiałe, one są trzymane w ciemności, przed tym wypuszczane na arenę, oślepione słońcem, tym wszystkim, co tam się dzieje. One są zdezorientowane kompletnie. No ale wyspowiadałem się, biję się w piersi. W tej chwili jestem pierwszym, który podpisze każdą petycję w sprawie likwidacji korridy w ogóle. Ale właściwie dlaczego ja zacząłem mówić o tej korridzie w międzyczasie, zapomniałem. Bo mówiliśmy o doli artysty, o życiu i twórczości. Aha, zresztą a propos korridy, właśnie. To ja tam pojechałem po napisaniu pierwszej części Chrzesanego. Zanim się no właśnie, to był ten wyjazd, kiedy pan też o tym mówił, tak. Potem jak wróciłem, widać, tak mnie ta krwawa korrida podnieciła, że być może, to jest dziwne, że w gruncie rzeczy, że może ta witalność tej już szybkiej części Chrzesanego jest związana z tą Hiszpanią, ale nie, chyba nie. Nie, muzyka góralska, kapela góralska. W końcu Orawa to jest poszerzona kapela, prawda? Także to jest ta inspiracja. Mamy to piękno tej muzyki jest głównie właśnie jakby instrumentalne i dlatego ona jest taka interesująca, ta nasza, no i przygraniczna też, słowacka tam. Chciałem pana zapytać o Lwów, o to mityczne miasto dzieciństwa pana. Dla każdego te lata dziecinne są jednak czymś wspaniałym. Przeważnie jest to, że czujemy się, że ktoś tam, kiedy my śpimy w jednym pokoju, jesteśmy bezpieczni, prawda? Gdzieś tam rodzice się krzątają po domu, no i że to z biegiem czasu to się kończy. Zaczyna się samodzielne życie, zaczyna się odpowiedzialność. A moje dzieciństwo we Lwowie, ono było o tyle nie takie, jakie dzisiaj, czy w okresach w ogóle szczęśliwości kraju mieli inni. Natomiast to był ten okres wojenny oczywiście i w pewnym sensie to, jak się też do tego przyznaję, że właściwie dla nas były to takie właściwie fajne czasy. Dlatego, że nie byliśmy do upilnowania, powiedzmy, zwłaszcza chłopcy. To się łaziło po Lwowie, rodzice byli zajęci czym innym, zdobyciem w ogóle jedzenia. Środków bytowych, tak. Tak, środków bytowych, w nieustannym lęku o to. W końcu rzekomo byliśmy na październikowej liście 1941 roku do wywozu. Wśród tych 75 000, którzy mieli być całkowitym już oczyszczeniem Lwowa. No także w pewnym sensie ci Niemcy, którzy przyszli bodajże w czerwcu czy coś, to nas właściwie uratowali. Jeśli prawdą jest to, że... A na pewno jest, bo to chodziło, na pewno wszyscy byli, zwłaszcza, że mój ojciec jako lekarz też pewnie był na tej liście. W gruncie rzeczy dopiero później zdawałem sobie także latało się po tym Lwowie, czepialiśmy się tramwajów. Coraz mogło się skończyć tragicznie, dlatego że ja byłem dość takim niezgrabiaszem i stanąłem na stopniu twarzą odwrotną do kierunku jazdy. To było straszne w ogóle. Gdyby nie to, że oczywiście wywaliłem się na szczęście na jakiś trawnik, parę metrów dalej była latarnia, która mi roztrzaskała czaszkę. Trzeba patrzeć w kierunku jazdy. Takie różne rzeczy. Jeszcze chodzenie do kina. Kolejne po korridzie, spowiadanie się, ale to może tam z tego już tak nie bardzo muszę się spowiadać, bo jak wiadomo było to hasło okupacyjne, wszystkie świnie siedzą w kinie, prawda, za okupacji. Myśmy siedzieli z kolegami, już rodzice nam dawali na odszczepnego wyjście z domu, a ja miałem kino po drugiej stronie ulicy. Kino Grażyna, taka zielona kopuła, dosłownie z naszego balkonu to tak przechodziło się tylko na drugą stronę ulicy. Także tam to był taki jakby kontakt pierwszy mój z kinem. Trochę się naoglądałem filmów
Między innymi tak niektórych ważnych, no nie wiem, Chaplina filmy na przykład, bo to można było oglądać. Ale też takie, pamiętam w czasie wojny, takie było austriackie filmy, takie bardzo normalne, komediowe, właśnie tak jakby się nic nie działo. Ówczesny mainstream, tak? Tak. Ale to było takie, no to samo co w komunizmie potem, tak. Prawda, że wszystko jest okej, prawda, zboże. Sielanka. Tak? Sielanka, tak, zboże, zwierzęta, prawda, wszystko. Czyli to było właściwie to samo. No, tylko w kronikach można było się dowiedzieć o kolejnych zwycięstwach, prawda. No potem to już było, to się nazywało, to już za Niemca, jak się to mówi, co się nazywało, planowe. Planmäßig geräumt. Wycofywanie się, tak? Tak. Na z góry upatrzone pozycje. No, tak, na z góry upatrzone pozycje. Ale to jest w gruncie rzeczy, to oczywiście nie w tej straszliwej, ludobójczej erze w Paryżu, w Warszawie, w Syrii na przykład, czy w Afryce. Tak. No to jest, przymykamy na to oczy. Się aż dziwię, że my jesteśmy w stanie zasnąć spokojnie, się obejrzy dziennik telewizyjny czy coś. No ale to już tak widać musi być. No. Także ten Lwów to tam z muzyką, aż trochę miałem do czynienia z muzyką i to też takie dwa jakby rodzaje. No, taki krawiec Izraelita mieszkał w naszym domu, który przychodził i grał. My mieliśmy pianino w domu i właśnie on grał takie. On grał, zawsze dwa utwory mi się spodobały. Jeden to był bodajże walc z Kopeli, takie pam pam. I to był liryzm i potem dramat, to był na perskim rynku. I to z radością zobaczyłem, że to nie umarło. To kiedyś, jakiś rok temu, słucham w radio, grają. Oczywiście aranżacja nowoczesna, ale na perskim rynku. Pam, 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 pam i tak dalej. Także Kopelie też tam wystawiają czasem, także to były moje takie muzyczne. Ale czy pan ma obraz takiego miasta pięknego, naprawdę jednego z piękniejszych polskich miast, Lwowa? Chyba, wtedy to mi się wydawało, że wszystko jest takie. To skoro nie wyjeżdżałem z Lwowa nigdy, gdzieś tam trochę na wieś, tam gdzieś tam do rodziny. Ja teraz widzę, że to było piękne miasto, a wtedy miasto tak wygląda. Normalne. Wszędzie tak jest, prawda? Prawdopodobnie. Atmosfera była o tyle artystyczna w domu, że moja mama była aktorką. Ojciec wprawdzie był lekarzem, ale strasznie właściwie uważał, że to jest taki zawód troszkę, że jednak prawdziwy artysta to jest coś. Także ja byłem w tym wychowywany, że artysta to jest coś, ale ja się tym specjalnie nie przejmowałem. Nie mogłem się zresztą nauczyć nut w ogóle. Takie koledzy moi, którzy dzisiaj są lekarzami, inżynierami i tak dalej, doskonale sobie radzili. To wszystko nie mogłem pojąć, co to są te kropeczki, która krótsza, która dłuższa, ta jedna pusta, druga czarna. druga czarna. Naprawdę miałem z tym ogromne trudności. To może trochę tak zabrzmieć, wie pan, tak, pozwala sobie tak mówić, bo wiadomo, że wtedy nie umiał nic, a teraz to umie. Dzisiaj też nic nie umiem. Teraz też mam sobie wiele do zarzucenia. Chciałbym napisać strasznie koncert skrzypcowy, ale nie grałem na skrzypcach. I to, gdybym mógł cofnąć czas, to bym sobie zaordynował przynajmniej jakiś rok, dwa właśnie nauki na jakimś smyczkowym instrumencie. Tak, czyli jednak kompozytor myśli instrumentem. Nie, wie pan, czysto możliwości jego. Nie wiem, Marek Moś mi mówi, proszę napisać, może pan napisać kwartet linearny. Co to znowu, jak ja niewiele, nie mam tej praktyki, nie wiem co jest, nie wiem, może niepotrzebnie się do tego przyznaję, ale tego mi trochę szkoda. Za to trochę grałem na fortepianie i też w związku z tym, nie wiem, że to za trudne piszę to wszystko. Się zawsze wydaje, że skoro ja to mogę zagrać w tempie, powiedzmy, allegretto,
no to w tempie prestissimo bez problemu. To profesjonalny pianista zagra. No okazuje się, że tam można sobie palce połamać przy mieszaninie czarno-białych klawiszów, wie pani, przesuwających się akordach, czy coś takiego, także no i to już sobie obiecywałem, że nie popełnię tego błędu. W jednym z utworów, no z tych moich, które ja bardzo lubię, szczerze mówiąc, mianowicie w koncercie fortepianowym, że w tej trzeciej części no te trudności są niepotrzebne zupełnie. Że to można było jeszcze efektowniej zrobić. No, na szczęście tam się to zlewa wszystko, jakby orkiestra jest tak z fortepianem, właściwie tam już, takie jest zresztą założenie utworu, że pierwszy to jest fortepian, drugi to jest dialog, a potem to już całkowicie zjednoczone, jakby jedno z drugim, że tam ewentualne niedokładności pianisty, no one po prostu są niesłyszalne. No, też nie powinienem tego mówić, ale no taka jest prawda. Obiecywałem sobie, że w drugim już tego nie będzie i oczywiście jest o wiele lepiej, ale też jest męczące. Też jest bardziej męcząca jest ostatnia część, niestety. I druga też. I druga i z tym, że krócej. Znacznie krócej, no i jednak no nie, tu potrzebnie, w tym potrzebnie, bo ja myślałem o tym. Natomiast, no nic, to cóż, to trzeba napisać trzeci koncert, gdzie już będzie się fortepianowy. Gdzie będzie się samo grało. Tak a ten skrzypcowy będzie jednak, czy nie? No, wątpię. Nie, teraz troszkę jak napisałem ten drugi koncert, to mi się zachciało trzeciego. Kiedy miał pan pisać mszę, Missa pro pace, tak, to jak do takiego tematu się podchodzi z pana bagażem doświadczeń i kompozytorskich, i życiowych? No, czy to właśnie jest pisanie straszliwe zadanie dla Boga, czy właśnie, czy to jest ten styka z anegdoty? Tak. Nie, no przede wszystkim jak Kazimierz Kort spotkał się ze mną w hotelu Wiktoria w Warszawie, w kawiarni i mówi, że no wiesz, no jest jubileusz Filharmonii, stulecie, czy byś coś napisał? Ja mówię, no bardzo chętnie. To jest kawał mojego życia, Filharmonia. Jak we wszystkich nas zresztą ta Filharmonia Warszawska, to wszystko szło przez Warszawę. Nasze wyjście w świat, albo chociażby na Polskę. Ja mówię, no postaram się. Jak gdybyś napisał mszę. Prawdę mówiąc, troszkę zmartwiałem, bo zadanie niesamowite. Nie bardzo w to wierzyłem. Mówię, wiesz, no zobaczę, może, tak. A jak nie, to nie, chciałbym mszę. I potem, no ale jakoś myślę sobie, nie, no spróbuję i długo to trwało, ale no, mówi pan dla kogo? Nie, no, przede wszystkim przyziemnie, no, miałem zamówienie, to nie chodzi o zamówienie finansowe oczywiście. O zobowiązania artystyczne. Tylko zobowiązanie artystyczne miałem. Ale no, bałem się po prostu mszy. Ja myślałem o mszy. Bałem się. Nawet jeśli myślałem, to myślałem o takiej, którą może teraz jeszcze zdążę napisać. Mianowicie takiej właśnie niedużej, takiej no użytkowej po prostu. Takiej, która nie rozciągnie nabożeństwa w jakieś nadmierne rozmiary. Taka, która no tam nie po parę, 2-3 minuty częściej, żeby takiej, no jakaś mała msza. Natomiast wtedy, no to wiadomo było, że to musi być duża msza no i co? No i napisałem, wie pan, i oczywiście jest tam wiele rzeczy, które może bym poprawił. No ale to jest we wszystkim. No jest bardzo mało takich rzeczy, których bym niczego nie poprawił. Mówił pan o Orawie kiedyś, że w Orawie nie. Także preludium chorałowe. To jest ten jeden okres, to jest ta Orawa, preludium chorałowe i ten koncert fortepianowy, który no też ułatwiłbym trzecią część. Tam, czyli jednak coś do poprawki. Ale grają. Widać, że można to zagrać. Aha, i z tą mszą. No i panu, to niezwykłe, no to w końcu doprowadziło mnie do takiego największego wydarzenia w moim życiu, to znaczy wykonania tego przed Ojcem Świętym w Watykanie. No, potem ten jego list prywatny do mnie, no to wtedy można się uznać. Spytał pan na początku, czy życie spełnione. No, wtedy można sobie pomyśleć, że no, chyba że spełnione. No, na pewno.
Na pewno spełnione. Początek lipca 2012 roku, przed 80. urodzinami Wojciecha Kilara, ta rozmowa została zarejestrowana w Polskim Radiu, w studiu w Katowicach. Państwo słyszeli o tych planach, o tej potrzebie napisania trzeciego koncertu fortepianowego przez Wojciecha Kilara, o tej małej mszy. Wierzymy w to, że patrząc na nas z góry, Wojciech Kilar tam następne dźwięki na kartach swoich partytur stawia.